Ja w ogóle bardzo lubię stopem jeździć, bo po prostu spotyka się ludzi fajnych, a fajni ludzie to jest podstawa w podróży. No i właśnie to jest zarąbiste, że spotykamy takiego Angola, gadamy sobie z nim, jest naprawdę świetnie. Coś nam tam popowiadał, no i pojechał swoją drogą, a my idziemy dalej i za chwilę spotkamy kolejnych ludzi, tak przez cały wyjazd. Podoba mi się to miasteczko, jest takie zadbane, czyste, nie ma śmieci. Skoczymy zobaczyć wodospady, no i te góry wyglądają jak nasze Tatry, tylko są obrośnięte. No i właśnie cała Afryka, sprzedają chińskie badziewie, pełno tego. Wszystko, czego ludzie nie chcą w Europie. O, Gucci leży na ulicy. To się nazywa ciężka praca. Ci ludzie naprawdę ciężko pracują i mają przechlapane. Nam się wydaje, że nam jest czasem ciężko, ale oni nie mają nie tyle jedzenia, ale nie mają nawet wody. Takie podróże powodują, że człowiek naprawdę nabiera pokory i takiej empatii, że my mamy naprawdę wielkie szczęście, że nie ma wojny u nas, że jest jedzenie, że nie ma suszy, że jest woda, że jest dach nad głową, a cała reszta to są takie próżne rzeczy, które po prostu napełniają ego człowieka i de facto nie są potrzebne do szczęścia, nie? Typowy zgiełk i zamieszanie. Chłop ma porządną strzelbę, patrz, to jest super, sam robił. I jak wystrzeli? No tak, tutaj policja chodzi wyposażona. Pan nam robi soczki, chciał nas sprzedać gotowe, ale ja mówię, nie, złociuteńki. Trzeba mi zrobić przy mnie, żebym wiedział, co tam wlewasz. No i kosztuje złoty 65 za taki soczek. Kurde, jakie fajne miasteczko, naprawdę. Sok złoty 65, świeżo wyciskany na ulicy. Tutaj takie żarcie, ono kosztuje jakieś 7 zł 50 groszy. I kola do tego tysiaka, no musieliśmy wziąć, bo nie piliśmy już od nie wiem kiedy. No i tak wygląda ta turystyczna miejscowość. Przepiękna, jak kurort. To w ogóle nie wygląda jak afrykańskie miasta. O, a tu pani placki czepie. Zeżremy takie? To są te słodkie, one były dobre. Damy po jednym, zobaczymy jaka cena. Chodź. Jumbo! How much? Czyli 200. Miasteczko jest piękne i są tu nawet bardzo wypasione hotele, jak widać. Ale nas na to nie stać. Podróżujemy niskobudżetowo. Na co na ten? Wszystko Na ten hotel nie stać. Zapłaciliśmy 35 groszy za pączka, a za pokój hotelowy zapłaciliśmy 16 zł. Za 2 pokoje. Jak widzisz, siano oszczędzamy. Nie dlatego, że jesteśmy skąpi, tylko dlatego, że nie mamy. Kręcimy się teraz po jakiejś takiej dziwnej dzielnicy. Gdzieś tam wbiliśmy, nie wiemy gdzie. Ludzie tak firmy nazywają. Mafia Tanzania Limited. O, a tu jakiś ochroniarz właśnie chyba szefa tej mafii ochrania. Jesteśmy w miejscowości Ngorongoro. To jest wschodnia część Tanzanii. Tutaj mamy hotel za 16 zł i to jest chyba najlepszy hotel, jaki miałem na tym wyjeździe. Bo tak, każdy ma swój pokój. Pokój wygląda tak. Piękna moskitiera. Naprawdę działa, komarów multum. Fajne, duże okno, które było całą noc otwarte, więc wiało. No i ten wiatrak, który robi swoją robotę. Wysech namiot, wyschły ubrania wyprane. No i ogólnie było chłodno. Fajne, wygodne łóżko, czyste, nie śmierdzi, nie ma karaluchów, robali, nic takiego. No komary są, ale po to jest ta moskitiera. No i łazienka. Według mnie chyba jedna z lepszych łazienek, jakie tutaj były. Jest światło, jest prysznic, to podstawa, jest kibel, który działa. No, na narciarza nie da się inaczej. Zlew nie działa, nie ma lustra. No ale bez przesady. Pani, żeby nam umilić, włączyła telewizor tak głośno z jakimś serialem, że po prostu nie słyszałem swoich myśli. I mówię, wyłącz to. Bo za głośno. I pokazuje rękami, bo ona nic nie kuma po angielsku. Patrzymy bar, to wchodzimy, no to zjemy coś. Dogadaliśmy jajecznicę, 2 placki i 2 Coca-Colę. I za wszystko powinniśmy zapłacić 6 zł, może 7. Zobaczymy, czy to tak działa. Jeszcze się tu gubimy, bo musimy właśnie zacząć chyba translatora używać, kurde, bo po angielsku z nimi naprawdę ciężko. Zazwyczaj gadają, że rozumieją, ale patrzysz w oczy, a za oczami nie ma nic. O, ładnie to powiedział. Jakiś obłęd. No, obłęd za oczami. W oczach pustka, tak? Jak mówią, że cię rozumieją. Ale już rozumiemy, że tak. Że nie rozumieją. Tu Renata powiedziała, że 5 tysięcy kosztuje podwózka na motorku do wodospadów. Ale tu zaczęliśmy negocjować, mieliśmy 4 i chłopak się nie zgodził, nie? Jeszcze z 3-4 przetestujemy i zobaczymy. Niby to jest złoty 60 różnicy, ale tu chodzi o zasadę, że my podróżujemy niskobudżetowo i tak z premedytacją nie chcemy dać się naciągać, bo generalnie musisz wiedzieć, że zasada jest taka, że wszyscy cię będą tutaj naciągać w Afryce. Biały człowiek
to jest szansa na to, żeby wyrwać pieniądze, a oni po prostu potrzebują pieniędzy. Ludzie są mili, fajni, sympatyczni, ale jak mają okazję zarobić, to nie odpuszczą tej okazji. A nie ma lepszej okazji niż w Mzungu tutaj, więc staramy się negocjować gdzie się da, jak się da. Wczoraj też przyszliśmy, coś tam 15 000 za wspólny pokój, zaczęliśmy negocjować, wyszło 10 000 za 2 oddzielne pokoje. No tak jest lepiej, ja spałem ponad 12 godzin i po prostu się wyspałem. 10 koła był każdy z pokoju. Za 10 koła, tak, żeby 10 ściśle koła to każdy. powiedzieć. No. I w ogóle jak dla mnie bardzo fajny hostel, ja osobiście będę polecał, może linka wkleję jak tam później, bo bardzo ciężko było to znaleźć, bo nie było tego ani na Google Maps, ani na żadnych innych miejscach, tylko na tej afrykańskiej aplikacji. A wszystkie inne hotele po 28-30 parę dolarów, no to w ogóle bez sensu, to nie nasz budżet. W ogóle wszędzie jest problem z higieną. Ja dzisiaj szczam tyłkiem znowu. Węgla się nażarłem, więc mam nadzieję, że przejdzie. A generalnie tu jest dosyć dużo. Dziadek, odsłoń dziadku. Takie wiadra z mydłem i woda jest bardzo miękka, więc ciężko to zmyć. I bardzo często jest tak, że wiadro jest puste, więc zanim polejesz, bo ja tak zrobiłem wcześniej, to sprawdź, czy jest woda, ile jej jest, bo później nie spłuczesz tego. To nasza jajeczniczka będzie. Tu jest omlet z 2 jajek i taki placek. No to Maciek wymyślił sprytnie, żeby nie używać widelców. Muchy, wsio. Zawinęliśmy to i będziemy to właśnie tak jeść. Dobre jedzenie kosztowało 7 zł 50 groszy na dwóch i w tym były 2 kole wliczone, więc cena zarąbista. Wyjaśniło się. Wow, ale widok. Idziemy w te góry tam. Jesteśmy teraz już w górach, idziemy, robimy trekking. Czy uda nam się wdrapać na jeden z tych pięknych szczytów, czy nie? One mają jakieś 2600 coś tam, a my startujemy z wysokości powiedzmy 600 metrów, czyli 2 km do góry przewyższenia w pionie. Bardzo dużo, to na jeden dzień chyba za dużo, więc może się nie udać, ale zobaczymy, dojdziemy dokąd dojdziemy. O, jaką ktoś ma piękną skałę w domu. Tutaj normalnie ludzie mieszkają, są gospodarstwa. No i taki kamień przed domem. Maciek dzisiaj testuje nowy system, typowy Polak na wakacjach, czyli skarpetki i sandały. Problem polega na tym, że piasek się wsypuje między noga, sandała i rżnie. Jak piła i generalnie ja mam dość mocno pocięte nogi I po co? stwierdziłem, że nie będę odświeżał ran. No właśnie, to chyba dobry pomysł. Wygląda to jak wygląda, ale praktyczność w Afryce jest najważniejsza. Mamy caluteńki dzień, a po południu będziemy myśleć, co dalej z biletami do Zambii. Tam chcielibyśmy w Zambii na pewno zobaczyć wodospady Wiktorii. To jest mus. W ogóle bez dyskusji. Mamy mózg. No, Wszystko się może zmienić na koniec. w sumie dobrze mówi, bo to tak u nas działa. Ale ja bym osobiście bardzo chciał. Oczywiście każdy z nas by bardzo chciał. No, A więc życie pokaże. życie pokaże. A, dobra filozofia. Z Maćkiem się dobrze podróżuje, bo jest bezkonfliktowy i generalnie na wszystko się zgadza. Ja chcę Jestem jeść, odwodniony. no, ja chcę jeść, to on też chce jeść. Ja chcę pić, on chce pić. Ja już uznaję, że już mam dość i trzeba znaleźć nocleg. No to on mówi dobra. W wioskach dzieci chodzą w takich mundurkach. Chodzi o to, żeby pozbawić tożsamości, ale też żeby się nie wyróżniały, bo niektóre są biedne, inne mniej biedne. Ale generalnie ten mundurek też kupę kasy kosztuje. To też nie jest tak, że on jest za darmo. Wszystko kosztuje. Wiesz, te szkoły wyglądają. Wszędzie tak samo. Otwarte okna, brak szyb. Mzungu to znaczy biały człowiek w ich języku, więc my dla nich jesteśmy Mzungu. Jak zobaczą białego, to mówią Mzungu. Ale widoki. No i pachnie znowu. Jak to w dżungli. Pachnie pięknie. Udało się kupić wodę, to dobrze, bo zobacz jak płynę. Jestem cały mokry. Po prostu nie wiem ile jest stopni, ale jest jak w saunie. No i jesteśmy ewidentnie w dżungli. Tak to wygląda. Dżungla ma to do siebie, że jakby się chciało pójść w krzaczki, no to się nie da. Wszystko tak zarośnięte, że bez maczety się nie wchodzi. A druga rzecz, bardzo niebezpieczne zwierzęta i wbrew pozorom nie te duże, tylko te malutkie. Pająki, mrówki, kleszcze, węże, skorpiony, wszystko. Idzie albinos. Tu albinosi naprawdę mieli przerąbane, teraz już chyba jest troszkę lepiej, bo do tej pory zjadali ich, okaleczali, obcinali ręce, nogi, wszystko. I generalnie było tak, że uważali, że to daje im siłę. A okazuje się, że tak nie jest. Jumbo, oni są właśnie zaszczuci, przestraszeni. No tak to wygląda na dany moment z nimi. Te kobiety tak transportują właśnie towar. Oprócz tego bardzo często jeszcze dziecko
na plecach. Widzieliśmy kobietę, która niosła cały koszt cegieł, nie wiem, ze 30 kg i malucha na plecach. I akurat jej się te cegły wysypały, jak nas zobaczyła, no to nie nagrywałem tego, bo to niemiłe było. No i tak chodzą, niewiarygodna równowaga, trzeba przyznać. Bardzo ciekawa umiejętność, mężczyźni tego generalnie nie robią, tylko kobiety. Tutaj zioma po drodze nas spotkał i on mówi, zobacz, że na tą górę godzinka nam zejdzie wejść, a dalej nie wiem w sumie. Next mountain, Bondwa. Bondwa? Bondwa. It is Panga. Panga, okay. Bondwa. How many hours? 2 hours. 2 hours, excellent. Yeah, It's 2 hours. super. It's a really good plan. Ale piękne góry. Zobacz, no naprawdę prześliczne. Tam jest jakaś największa, ale mówi, że ciężko na nią wejść. Krajobraz bajeczny. Green bamboo, rzeczywiście zielony. Bambus, przepiękny, ale to fajnie wygląda. Tego kubki robią. Kubki? Te słoje zamknięte, jak obetniesz za nim i na górze otworzysz, to masz normalnie kubek w 3 sekundy. Tu idziemy z miejscowymi, fajni są, bo nie chcą kasy, nic nie chcą. Chcą tylko pogadać. A tutaj piękne kokosy rosną. No i góry, no zobacz. To jest na 2 tygodnie chodzenia. Miejsce bajeczne. I to w sumie nie jest daleko od Dar Salam, czyli na dobrą sprawę można zrobić tak, że przylecieć sobie do Dar Salam, szybki transfer tutaj, połazić po tych górach. No i tu są też jeszcze 2 parki narodowe, które tam są organizowane safari. I Renata mówiła, że one są o wiele fajniejsze niż te Ngorongoro Krater czy gdzie indziej, bo nie są tak komercyjne, nie ma tak dużo turystów, jest po prostu jakoś tak spokojniej. A tych zwierząt jest bardzo dużo podobno. Patrząc na przyrodę tutaj, to mogę uwierzyć w to, że tu jest dużo zwierząt. Nie wiem, który jest dzisiaj dzień wyprawy, 16 czy 17, ale czuję się już naprawdę mocno taki fizycznie, zdrowotnie wymęczony. Afryka jest niewiarygodnie wykańczająca. W takiej formie oczywiście jak my jeździmy, bo podróżowanie z miejscowymi, ściśnięci po 8 godzin, sklejeni, bez możliwości ruszenia się, jedzenie w tych barach, tych, no co by nie gadać, fast foodów, takiego sypnego jedzenia, to naprawdę spanie w takich najgorszych, obskurnych hostelach, to wymęcza, nie? Trochę się zregenerowaliśmy u Renaty, ale to mało. Po jednym dniu już człowiek znowu jest zblazowany. No ale nic, dajemy radę. Ja myślę, że trzeba będzie się po prostu zaadoptować. I tyle. Chociaż na razie do upału się nie zaadoptowałem. Każdy dzień to jest po prostu walka z temperaturami. Tu pani niesie kosz, tam bo tutaj bananowce. Ale zadyszka. A tam biały człowiek też ma zadyszkę. Ale chyba nie taką jak ja. Zgotowany jestem totalnie. Ja się nie dziwię. Ja też. Jestem zjarany. A ty jesteś ugotowany. Czyli ja jestem usmażony, bo się porozbierałem, a ty jesteś ugotowany, bo się poubierałeś. Ciekawe kto gorzej na tym wyjdzie. A kto lepiej. Że obydwoje na tym samym staniemy. No, a miejscowi się z nas śmieją. Bo po prostu dla nich ten spacer to jak kaszka z mleczkiem. To tak nie wygląda. Ale podejście. No ale góry, widoki. Jak kochasz góry, to miejsce jak dla mnie najładniejsze w Tanzanii jak do tej pory. Blueberry to jagoda. No jagoda, ale to jest malina. Tak wygląda, jest taka jakaś jak jeżyna bardziej. Ciemna, pachnie ciekawie. Jak rabarbar, dziwne. Ale dobra, zupełnie inny smak niż u nas. Naprawdę dobra. Good, very good. Okay. So good, brother. So nice. Trochę jak nasza jeżyna, połączenie jeżyny z... Taka mniej intensywna smakowo. Tak. Subtelny posmak zostawia. Wysokogórska wioska, dosłownie. Chciałoby się powiedzieć, w zimie nie ma dojazdu, ale tu nie ma zimy. Właśnie negocjujemy z miejscowymi, żeby nas wpuścili. Tutaj jest kolo, który powiedział, że nie wejdziemy jak nie zapłacimy, ale wejdziemy. A jak nie wejdziemy, no to pójdziemy gdzie indziej. Tutaj jest tłumacz, gość, który próbuje coś pomóc i wytłumaczyć. Lokalesi zamykają drogę i mówią, nie przejdziesz jak nie zapłacisz. Taka lokalna mafia generalnie, więc tak to działa. No generalnie jeżeli zapłacimy mu tam parę złotych, to wejdziemy z przyjemnością, ale jeżeli będzie chciał dyszkę, czyli 15 zł za wejście, to chyba się pomylił. To w ogóle nie z nami. My wpuścili nas do środka, bo nie chcieliśmy zapłacić dyszki, a negocjacje były fajne. One person 4,000, two people 10,000. No matematyka na najwyższym światowym poziomie. No i co? Stwierdziliśmy, że wodospad jak wodospad.
Widzieliśmy ich setki, więc po prostu nie idziemy. Idziemy w góry po to, żeby zobaczyć fajne widoki, spotkać fajnych ludzi, tak jak tamten, z którym szliśmy wcześniej, a nie dawać zarobić jakimś miejscowym rzeźmieszkom. Tutaj chłopaki podeszli i sprzedali nam passion fruit, czyli marakuję. Gdzieś, kurde, nie wiem ile było, 8-9 sztuk, kilogram. Za tysiaka, czyli złoty 60. Jest bardzo dobre, próbowałem. Fantastyczne. Dobra, i A teraz Maciek teraz opowie. teraz są dwa rodzaje. Generalnie ten jest taki bardziej cytrynowy, kwaskowaty. A w Peru mamy dwa rodzaje. Pirazoco i też są dwie nazwy, bo w angielskim jest tylko jedna nazwa, passion fruit i tyle. W Australii te passion fruit są bardzo słodkie, przynajmniej tam gdzie ja jadłem. A tutaj ten jest akurat kwaśny i w Peru jest też właśnie taki kwaśny. I drugi, który jest mega słodki. Moim ulubionym owocem ze wszystkich jest grenadilla. To jest właśnie rodzaj passion fruita, który jest mega słodki. Aha. A marakuja w Peru nazywa się ten, który jest kwaśny. Czyli to jest jakby marakuja, a grenadilla jest jeszcze jeden. Super. Dziękuję. Dla mnie bardzo smaczny. Właśnie tej kwaśności mi brakowało. Następnym razem jak będę w Tanzanii, to walę od razu tutaj. I jakiś taki długi trekking. Długi trekking po tych górach. Czysto nastawić się na chodzenie po górach. Nawet można wziąć lofilizowane żarcie, jakąś kuchenkę, garki swoje i wbijać od razu wysoko w góry i tam po prostu chodzić po tych górach. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne tak samemu chodzić, kempingować, bo tutaj te zwierzęta to jednak to nie tak jak u nas. Co? Może małpy. Może małpy. Ale generalnie, no zobacz, czy nie fajnie byłoby to spędzić, kurde, 2 tygodnie tak łażąc po tych górach, albo i dłużej. Tu jest naprawdę ładnie, pięknie jest. Zobacz, jak ktoś ma chatę postawioną tam. Czy to nie jest raj? Oddali na dole słychać ten wodospad, ale tu jest dużo wodospadów. A my idziemy tam, spróbujemy wejść chyba na tą górę, no bo gdzie? Wszędzie jest strasznie daleko. Wyszliśmy trochę za późno, długo spałem. Jakby tak zacząć od 5 rano, to by spokojnie się doszło. No ale mamy co mamy, idziemy dalej. I tak jest super, bo fajnych ludzi spotkaliśmy po drodze, fajne jedzenie zjedliśmy, to znaczy owoce i w ogóle przyroda. Zobacz na te plantacje. W ogóle to bardzo fajna wioska, bo idzie się taką drogą pod górę, jak widać, na przednich czubkach palców. Taka stromizna. No i się co jakiś czas wśród tych bananowców, co jakiś czas się mija właśnie takie jakieś domki, zagrody. Ludzie tam siedzą, wystawiają głowy, patrzą na nas, pytają. Spotkaliśmy tego ziomala i poczęstował nas z tym czymś. Co to jest w ogóle? Cassava. Kasawa. Ja nie mam pojęcia, co to jest kasawa. Maciek mówi, że to jest jakiś korzeń. Ale ja myślałem, że Myślę, że to jest to samo co juka w Peru. juka w Peru, okej. Ja myślałem, że to jest banan pieczony, ale nie, to jest kasawa. Bardzo dobre, zapychające. De facto jak to zjem, ale już jestem pełny. A to jest jego dom, on tu mieszka po prostu. No i mówi, że albo możemy pójść tu, albo możemy pójść tam. No to pójdziemy tam, bo tam jest większy punkt A widokowy. wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No właśnie, więc gdzie nie pójdziemy, będzie fajnie. A fajny gość poszedł z nami pół drogi, a teraz poczęstował nas tym czymś. W ogóle to w tych wioskach tu nie ma prądu, nie ma bieżącej wody. Oni wodę tymi właśnie bambusami tam doprowadzają ze strumienia. A prąd to są po prostu małe mini solarki. Mini, bo są najtańsze, więc poustawiali tyle, ile mogli. No i mają prąd, żeby tam podładować telefon komórkowy, wieczorem zapalić jakąś lampkę, światło, bez szału. Piorą ręcznie, gotują na ogniskach, tak tutaj żyją. Patrz jak pięknie tam linia drzew. Widać, że tam już drzewa się kończą i są takie krzaki i tam nagle znowu takie gigantyczne drzewa, one są potężne. No i wodospadzik i tam też jakiś wodospad dalej. Wodospad na wodospadzie. Dużo wody, bo tu jest wilgotno, mokro. No i ta woda musi spływać. A to jest ta ostatnia wioska, którą minęliśmy po drodze. No tak jest położona. Przepiękne. Tylko siedzieć się patrzeć. A tutaj miejsce przygotowane pod uprawę bananowca. I to wszystko było dziabane motyką ręcznie, taką haczką. A haszcze tu są po prostu potworne. To nie jest tak jak u nas. O tak wyglądają te haszcze tam dalej. I ktoś dziabał w upale i wydziabał. Wydziabał i tutaj też wydziabał. Później to wszystko popalili i będą sadzić banany. No i będą uprawiać te bananowce. Będą je jeść albo jakieś inne rośliny. Bo tutaj właściwie życie opiera się na tym, że trzeba przygotować sobie jedzenie, żeby przeżyć. Tutaj już weszliśmy naprawdę wysoko i w końcu pogoda się zmieniła. Chłodniej, bo jesteśmy tak wygrzani przez cały dzień, że tego się nie da opisać. Więc chwila takiego spokoju, gdzie woda, Boże, język mi się plącze, gdzie chmury zajdą, to po prostu jest dla nas wytchnienie.
Jumbo! Kisangwiri! Asante! Żeby dojść do tego punktu, który się nazywa Kisangwiri, trzeba przejść właśnie przez wioskę i przez jakieś tam domostwa, które tak oto wyglądają. Fajnie w ogóle umocnione i wrośnięte rośliny. Jumbo! Coraz bliżej tego punktu widokowego. No widok bajeczny. Piękne góry, wspaniała dolina, na dole wioski, u podnóża miasto. No i krótka ścieżka właśnie do punktu widokowego, dokąd się udajemy. Dzisiejszy trekking chyba najlepszy ze wszystkich jakie były i w ogóle miejsce i te góry najlepsze tutaj w Tanzanii. Naprawdę rekomenduję, polecam. Miasteczko jest takie bardzo cywilizowane, tak bym to nazwał. Tam naprawdę sporo jest przygotowane, jeżeli chodzi o mentalność ludzi pod turystów i nie ma takiej wszechobecnej w Afryce nachalności. Tam po prostu ludzie sobie żyją, funkcjonują i nawet ci goście, co jeżdżą tymi motorkami, to tak nie zaczepiają. Czasem subtelnie ktoś zapyta, czy go podwieźć, czy nie, ale generalnie nie ma takiego czegoś, że ktoś ci po prostu na siłę próbuje zawieźć i tak dalej. Więc ci sprzedawcy, oni też są fajni, tacy nienachalni. Idziesz, pytasz o cenę, cena jest normalna, to wtedy kupujesz. Jest nienormalna, to nie kupujesz, uśmiechasz się, idziesz dalej, negocjujesz, ceny zbijasz 4-5-krotnie bardzo często, więc jest naprawdę w porządku pod tym kątem. No i to naprawdę miasto daje taki oddech, więc ja następnym razem, jak będę w Tanzanii, planował wyjazd do Tanzanii, obowiązkowo tutaj przyjeżdżam, bo tu mi się podoba naprawdę najbardziej ze wszystkich miejsc, w jakich byłem w Tanzanii. Ale fajna ścieżka prowadzi tutaj do tego punktu widokowego. Przyroda się zmieniła, drzew tu już nie ma, więc nie ma cienia, ale jest teraz bardzo przyjemna pogoda, wiaterek. I co, tam wyżej, w wyższych partiach gór drzewa na tej wysokości są, ale to pewnie dlatego, że my tutaj już jesteśmy na samym szczycie, więc tam na szczytach też nie będzie, a ten szczyt nie jest najwyższy. Nie wiem ile ma, zaraz sprawdzimy na GPS-ie. No i sobie idziemy, widać, że tu jest woda tym szlaufem poprowadzona do tego kempingu. No i tutaj ludzie sobie zrobili jakiś kemping. Zaraz pójdziemy zrobić tak zwaną obczajkę, o co tutaj chodzi z tym kempingiem, bo jeżeli to jest kemping, no to miejscówka jest po prostu śliczna. To byłby chyba najładniej usytuowany kemping, jaki w życiu widziałem. Zaraz zobaczymy zresztą. A tutaj widać te pola uprawiane motyką i tam ktoś po prostu motyką dzień w dzień napieprza całe rodziny i trzebią te chaszcze i sieją i uprawiają. Entrance fee, czyli w ogóle wejście do tego kempingu kosztuje. My mamy zapłacić dychę, rezydenci 5, studenci 1000. Strasznie mnie fascynują te drzewa tam, chciałbym tam pójść, bo te drzewa są olbrzymie. One już stąd wyglądają na giganty, a co dopiero jak się tam pójdzie. Więc zastanawiam się, czy nie jest tak, że jakby tam pójść tą wioską, to można by tam pójść do innych wodospadów i do drzew. Możemy spróbować dzisiaj kawałek podejść. Nie wiem, czy to się w ogóle uda, ale zobaczymy. Tam też ludzie mieszkają, super wysoko, a te góry 2600 metrów. No to tak jak wyżej niż nasze najwyższe partie Tatr.